Witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Piję kawę i muszę ogarnąć troszkę mieszkanie oraz musimy iść na zakupy dzisiaj. Lodówka prawie cała wykończona, więc czas wybrać się do Imarty, zakupić co nieco, zobaczyć co będziemy jeść na najbliższe dni, czyli także muszę zrobić plan tygodniowy, żeby troszkę go tak uporządkować. W końcu po mojej siostrze bardzo dużo mieliśmy rzeczy do roboty, dlatego teraz jakby to powiedzieć, trzeba się pozbierać i poukładać wszystko na nowo. Monika także wróciła, więc nagrywki z Moniką także trzeba wpisać. Już była u mnie, nagraliśmy jeden film, mieliśmy też rozmowę po takim długim czasie niewidzenia się. Monika jeszcze zachorowała, więc musieliśmy jakoś obgadać wszystkie sprawy. Ważne jest na dzisiaj poskładanie całego prania i wypranie pościeli. Odświeżenie trzeba to zrobić, więc dużo czasu nie ma. I dzisiaj chyba z tego co kojarzę nowe odcinki, więc oczywiście Love is Blind i będę miała za to program do składania tej wielkiej kupy, której wy oczywiście nie widzicie, ale mnie straszy za każdym razem, jak wchodzę do tego pokoju, do innego, także i jeszcze są na wieszaku. Nie miałam kiedy ich składać. Żegnaliśmy się z moją siostrą, więc musiałam spędzić z nią czas. Znaczy nie musiałam, chciałam oczywiście. Na szczęście Patrycja już bezpiecznie na szczęście Monika na szczęście Patrycja bezpiecznie weszła do samolotu już teraz do Warszawy. Później zostanie odebrana przez moją mamę i Alicję, moją siostrę z Warszawy. No niestety, jeżeli chcemy mieć tanie loty, to tylko i wyłącznie do Warszawy i wtedy trzeba sobie wydłużyć trochę czas podróży. Jeszcze moja siostra spędziła w Pekinie 12 godzin, więc całkiem sporo. A właśnie, w ostatnim vlogu mówiłam wam, że zrobiłam włosy i jak widzicie, no już troszkę lepiej wyglądają. Nie wiem co się zmieniło po nocy. W takim dziennym świetle można zauważyć, że nie wyglądają aż tak źle jak myślałam. Co prawda niebieski kolor nadal tutaj mam. Nie wiem czemu on mi się ostał. Zobaczymy. No, nie jestem do końca zadowolona. Pewnie wykończę jeszcze tą farbę, którą mam u mnie na półce i chyba jednego wrócę do tych szamponetek, które używałam wcześniej. No, nie jest to kolor chyba dla mnie. Niestety. Nie wyglądam za dobrze, zbytnio korzystnie w tym kolorze. No nic, no, błędy się popełnia. Popełniacie je razem ze mną, uczycie się na moich błędach, więc trzeba uważać na te koreańskie farby. Może u Koreanek lepiej to wygląda. Koreańczycy są znani z tego, że jeżeli coś im się nie podoba, to nie omieszkają tego powiedzieć. Tylko jednej rzeczy nie rozumiem za każdym razem, kiedy próbuję kupić jakieś rzeczy. Chodzi tutaj o ubrania. Często zdarza się tak, że na przykład nie ma pełnego składu procentowego. Myślę, że w Europie nie jest to do pomyślenia, że na przykład na swetrze nie mamy pełnego składu procentowego. A w Korei niektóre marki uważają, że nie potrzeba dawać takiego składu. Markę Jadu bardzo lubię, ale szukając skarpetek, większość nie miała pełnego procentowego składu i na przykład mieliśmy bawełnę, która nie miała informacji, jaki procentowy skład tej bawełny jest w tych skarpetkach. Dlatego też, jeżeli chcę zakupić jakieś fajne, dobre skarpetki, to wybieram Top Ten, Uniqlo albo Muju. Byłam na zakupach i udało mi się kupić kiełki, bo będziemy mieli znowu shabu-shabu. Jakoś tak ostatnio nam się spodobało to shabu-shabu, więc coraz chyba częściej będziemy jeść. Do tego mam także pak choi. Ostatnio znalazłam fajny przepis na pak choi i może bym wykorzystała do 2 dań, a nie tylko do shabu-shabu. Zobaczymy jak mi to wyjdzie. Kupiłam fettuccini, tak? Bo ten makaron jest tutaj teraz w Korei bardzo przeceniony. Bo ten makaron tutaj w Imart jest przeceniony, więc zakupiłam. Jest troszkę grubszy, szerszy, dzięki czemu myślę, że fajnie będzie sos oblepiał właśnie ten makaron. Dzisiaj będzie ryba.
Ostatnio nie mieliśmy, więc dzisiaj jak najbardziej się przyda. Do tego zrobię zupę, ale mam taką zupę w takim woreczku. W końcu muszę się nauczyć, jak się ją robi i będę robiła ją w domu sama. Ale do tego wzmocnię ją troszkę mięsem także zakupionym w Imar, bo było przecenione. Eliasz może bardziej zasmakuje. Kupiłam mięso mielone oraz kupiłam sos do shabu-shabu, ten słodko-kwaśny? Nie, to nie jest słodko-kwaśny. Siabe-suki sosy. To jest jakiś japoński i prawdopodobnie to nie jest ten, który chciałam. No nie, a strasznie podobnie wygląda jak ten sos sweet chili. I myślałam, że ten właśnie zakupiłam. Byłam też w Jeju i mam stanik o rozmiar mniejszy niż miałam. Chodzi o to, że tutaj w tych stanikach miałam za duży rozmiar, dlatego mi stanik podchodził do góry. Nie kupiłam tego stanika, dlatego że dostałam piękny komentarz od pani, że powinnam się polubić ze stanikami. Nie, lubię czasami chodzić bez staników, naprawdę jest to wygodne i myślę, że powinniśmy częściej nosić tak, jak się lubimy i nie powinniśmy siebie komentować. Niech kobiety noszą w końcu to, co chcą. Noszą kiedy chcą, to, co chcą i tym bardziej kobieta nie powinna innej mówić, że z czymś się powinna polubić lub nie. A co dochodzi właśnie o to, jak Koreańczycy postrzegają ubiór, to myślę, że to także zaczyna się zmieniać. Coraz częściej dziewczyny na przykład noszą takie sukienki na ramionczkach. Wiem, że Busan się trochę różni od na przykład Seulu, który jednak bardziej nie jest takim miejscem plażowym, nie jest takim miejscem urlopowym. Tutaj dużo Koreańczyków właśnie przyjeżdża na urlop, żeby odpocząć, żeby skorzystać właśnie z plaży, z morza i wiele dziewczyn, coraz więcej, pokazuje się na przykład w ramionczkach, bardziej w takich kusych, nie wiem jak to nazwać, po prostu w ubraniach, które więcej pokazują w tej strefie, co zawsze było uważane na tyle, że Koreanki raczej się tak nie ubierają, że zawsze tutaj muszą być ramiona zakryte, jak już ubierają te ramionczka, no to ubierają bluzkę pod spodem. Ja bardzo długo walczyłam ze sobą, żeby właśnie nosić te sukienki na ramionczkach. Kiedyś bardzo lubiałam, w Polsce jak mieszkałam, to często właśnie się tak ubierałam, a tutaj jakoś miałam przez dłuższy czas blokadę, ale teraz się jakby to odblokowałam i ponownie, kiedy jest lato, to ubieram zwiewne sukienki na ramionczkach. Nie lubię pod spodem bluzek, bo ja w nich dziwnie wyglądam. Wyglądam jak taka nastolatka, która nie wiem, do szkoły by miała iść, a nie na plażę czy na zwiedzanie miasta albo robienia codziennych sprawunków. A jeżeli chodzi na przykład o obgadywanie, o to, czy Koreańczycy zwracają, tak myślę, że te młodsze pokolenie w ogóle nie zwraca uwagi, w co jesteśmy ubrani, raczej nie komentują, chociaż ja też nie jestem dobrym nośnikiem tego, dlatego że ja nie znam na tyle koreańskiego, żeby zrozumieć każde słowo, kiedy ktoś by mnie miał obgadywać, ale nie czuję tak od młodych ludzi tutaj wzroku, oceniania, zwracania uwagi. Każdy raczej trzyma swojego własnego nosa i nie ma tego uczucia takiego, o, jak ty jesteś ubrana. Częściej niestety czułam to w Polsce. Często czułam się, że ktoś mnie albo obgaduje, albo zwraca uwagę na to, co mam ubrane na sobie. Jeżeli chodzi o osoby, które zwracają na to uwagę i nawet czasami tego nie ukrywają, to jednak są starsi ludzie, którzy na przykład nie omniemają spojrzeć na ciebie takim wymownym wzrokiem i co ona ma ubrane na sobie, to częściej właśnie to starsze tutaj w Korei pokolenie, to raczej od nich żadnego takiego komentarza głośnego nie słyszałam. Co mają w swoich myślach, to już swoje, ale raczej żeby komentować to, jak jestem ubrana, to nie słyszałam, chociaż raz Monika mówi, że
jedna babeczka tak się na mnie spojrzała takim wzrokiem, takim, że co ja mam na sobie, z takim, wiecie, odgłosem wręcz, ale tak to raczej komentarze na temat swojego wyglądu nigdy nie miałam, chociaż, no mówię, są otwarci, jeżeli Ciebie znają, jeżeli mają z Tobą jakikolwiek kontakt, to wtedy potrafią przykre słowa powiedzieć, o czym na przykład rozmawialiśmy na Body Beauty. Ale to też są pewne rzeczy, które są uwarunkowane jakby społecznie i niektórzy myślą, że mają prawo powiedzieć Ci prosto w twarz, że chyba Ci się trochę przytyło. Ale właśnie o tym rozmawialiśmy przy okazji filmików w Body Beauty, więc zapraszam Was do posłuchania. Jeżeli macie jakieś fajne tematy właśnie około modowe, około pielęgnacyjne, takie bardziej kontrowersyjne, o których byście chcieli posłuchać na Body Beauty, dajcie nam znać, to my z chęcią nagramy filmy w tym temacie. Dobra, ja się zabieram, bo już się rozgadałam, znowu ten film będzie miał wieczność, więc zbieram się do roboty i będziemy się... Zdecydowałam się w końcu, że... Zdecydowałam się w końcu, że zrobię do obiadu tego pak choya. Muszę go pokroić w połówki i do tego będzie sos, ale na początku trzeba lekko podsmażyć. Nie wiem, czy dam Wam przepis teraz, w tym momencie, bo może najpierw spróbuję, jak one smakują, ale widzę, że kurczę, trzeba umyć. Muszę go troszkę tylko zmodyfikować, nie dodam ostrej papryki, ale to zrozumiałe, mam synka, który może będzie chciał skorzystać z tej okazji i zjeść trochę warzywa, raczej wątpię, ale lepiej być przygotowana na ten cud. Dobra, a przy okazji chciałam z Wami porozmawiać o ciekawej kulturalnej sytuacji, która mnie spotykała ostatnio, ale dzisiaj ponownie, więc sobie o niej przypomniałam i przypomniałam, że chciałam właśnie z Wami o niej porozmawiać. Pytałam się mojego męża i powiedział, że no tak mają. I chodzi o sytuację, że wchodziliśmy dzisiaj z moim synem do windy i patrzę, nikt nie nacisnął piętra. I taka zdziwiona stoi i wiecie, no ja tam się staram wepchnąć i wcisnąć tą windę między tymi ludźmi. I zdziwiło mnie to strasznie, bo skąd oni wiedzą, gdzie dane osoby w tej windzie będą jechały? Nikt się w ogóle tam nie zainteresował, pani sobie stanęła z tyłu jako pierwsza i w telefonie i tylko patrzy tam. I ja tak, czemu nie naciśniesz tej windy? I się ostatnio też pytałam mojego męża, powiedziałby mi, że Koreańczycy właśnie tak mają, że osoba ostatnia włącza piętro i zamyka drzwi. Raczej zamykanie drzwi to ja trochę rozumiem. Chociaż mnie to nie ma różnicy, jak już klikam to piętro, no to tak patrzę, czy ktoś wsiada, czy nie i po prostu tą windę zamykam. Lub przytrzymuję, żeby nie pojechała dalej, jeżeli ktoś jeszcze wsiada. Ale tutaj wszyscy czekają do tej ostatniej osoby, jak ona zamknie te drzwi i wciśnie piętro. Raz jechał mężczyzna, ja wsiadłam, on był w windzie, on był już w windzie. I to mnie też zdziwiło. Ja weszłam do windy, a tam 0 piętra. I żadnego piętra nie miał naciśniętego. Ja wcisnęłam tam B2, bo myśmy jechali mieliśmy jechać samochodem z mężem gdzieś, więc wcisnęłam B2, wysiadam, a on nie wysiada. No, taka zdziwiona. No co? I pojechał dalej, do góry. I taka, to co? Ten pan z tego 10 czy tam któregoś piętra, już nie pamiętam którego, jechał na to piętro moje, 5, potem zjechał na dół, bo nie chciał nacisnąć tego piętra? No, w tej sytuacji to nawet mój mąż był zdziwiony i się zastanawiał, czemu tak było i czemu on to zrobił, ale to nie jest pierwszy raz, kiedy taka sytuacja mnie spotyka. Nie wiem, jak Wy macie, ale ja ogólnie w Polsce za każdym razem wchodziłam do windy, od razu wciskałam numer piętra, który chcę i obojętnie, czy ktoś wsiadał, czy nie, wyłączyłam albo włączyłam tą windę i jechałam na swoje piętro, na które chcę, a tutaj nie.
Tutaj po prostu ludzie czekają, aż ostatnia osoba wejdzie i wciśnie piętro. Obojętnie, czy ona jedzie na 10. piętro. Oni jakby nie myślą o tym, żeby wcisnąć to piętro. Czy na coś czekają? Nie wiem. Ale jak mój mąż mi tłumaczył, to za każdym razem mówi, że po prostu tak mają. I to jest tak przekazywane ze starszych do młodszych. I tak, no dla mnie to jest dziwne. Nie mogę się czasami przyzwyczaić, jak tak wsiadam i muszę się zorientować, że na przykład ta winda nie jest wciśnięta. Raz to się drzwi zamknęło, ja się nie zorientowałam, że nikt nie wcisnął tego guzika, jechała tylko ta winda do góry, bez zatrzymywania na jakichś piętrach. I dopiero później się skumałam, o Boże, przecież oni nie wcisnęli piętra. I te drzwi się zamknęły i wszyscy się na siebie patrzą. Ze zdziwieniem, co się stało? Czemu nie nacisnął windy? No, takie dziwne sytuacje czasami, takie kulturalne różnice pomiędzy różnymi krajami czasami potrafią spowodować takie confusing, jak to się mówi po polsku, tak? Takie zdziwienie, jak to działa, więc kolejna ciekawostka z życia w Korei i z różnic między nami. No, ja się zabieram dalej do sprzątania, jeszcze muszę, no już powoli, no, niedługo będzie mój mąż, więc wstawiam ryż, robię pak choya, muszę jeszcze rybę przygotować, przyprawić ją. Już widzieliście, jak ja robię rybę, więc nie będę wam pokazywała i będziemy się widzieć. Dobrze słyszycie, są dźwięki mojego syna, jest godzina 20:40, już dawno miał spać. Ja dzisiaj guilty pleasure, czyli herbatka, do tego jest ciasto bananowe i będzie później mój... No, poczekajcie. I poczekam... Po prostu poczekam, aż moje dzieci pójdą spać, to wtedy będę mogła na spokojnie włączyć telewizję, a do tego czasu pomontuję troszkę film na jutro. No pięknie. Miał już być dawno na kanale, a ja znowu trochę spóźniona, ale to nic, wybaczę sobie. Mam ciasto bananowe, więc nie wiem, za co mam tą nagrodę. Ale były banany do zużycia, więc idealny czas, żeby te ciasto bananowe zrobić. Ostatnio właśnie oglądam Love is Blind. To koreański kucharski program. I jeszcze muszę dokończyć jeden serial, ale ten serial oglądam z moim mężem, więc jak tylko się ogarniemy, to wtedy będziemy także kończyć ten serial. To jest taki ala horror, thriller, ciężko powiedzieć, kryminalny bardziej film, serial na Netflixie. Jak będę miała więcej, jak w końcu go obejrzę do końca, to wtedy dam wam znać, czy warto i w ogóle. Jak na razie był naprawdę super, tylko jak widzicie, moja siostra była, to nie mogliśmy dokończyć, bo co, w połowie ją weźmiemy do oglądania serialu, no trochę słabo. Więc widzicie. Dobra, ja będę się z wami dzisiaj już żegnać z tym ciastem bananowym, z tą herbatą, która mi już powoli stygnie. Nie wiem jak wy, ale dla mnie herbata musi być gorąca. Tak samo zupa, tak samo herbata musi być gorąca. Dlatego też nie mogę się na przykład przyzwyczaić do naengmyeon. Naengmyeon? How it's called noodle? Naengmyeon? Dlatego też nie mogę się przyzwyczaić do naengmyeon. Naengmyeon? Naengmyeon. Nie mogę się przyzwyczaić do naengmyeon, dlatego że
uwielbiam gorące zupy, które tak parują, dlatego uwielbiam kimchi jjigae. Ostatnio polubiłam także doenjang jjigae, ale musi być to dobrze zrobione doenjang jjigae. I to jest właśnie wyznacznik zimy, kiedy paruje gorąca zupa i parzymy się w język. To jest wtedy idealny czas na zimę. Dobra, to będziemy się słyszeć kolejnym razem, oczywiście z moim ciastem bananowym. Chciałam się z Wami pożegnać. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Pa!